Dzisiaj zaprezentuję Wam najnowszy dzwonek. Znaczy, może nie wiem, czy najnowszy, no drugi. Drugi to na pewno nowszy. Miałem pierwszą generację, druga generacja dzwonka od Xiaomi. Wersja czysto chińska. Ma bardzo wiele fajnych funkcji, jeżeli jesteście mieszkańcami Chin. Xiaomi postanowiło zdecydowanie ulepszyć wygląd nowego dzwonka, który nam oferują. Tak jak widzicie, on jest w pełni czarny, jest to bardzo ładnie się lśniący. Jeżeli zastanawiacie się, czy widać odciski palców, to spokojnie tutaj można na tym uczyć adeptów szkoły policyjnej, moim zdaniem, żeby byli w stanie je ściągać. Ale jak się wytrze, to jest ładny, więc no, lśniące elementy mają to do siebie. Ma bardzo ładnie wkomponowany przycisk. Tutaj ma główny obiektyw. Sam działa na baterię. 4 baterie AA. Nie wiem, gdzie się podziała czwarta, ale powinna to być jeszcze czwarta. Tu ma przycisk reset. Xiaomi nawet dorzuciło własne baterie Xiaomi. Unikat. Jeżeli chcecie je kupić, to możecie dawać jak najwyższe oferty w komentarzach. Startujemy od 10 000 złotych za jedną. No, a tak na serio, tak jak widzicie, Xiaomi poszło w bardzo fajny design tego dzwonka. O wiele bardziej podoba mi się niż poprzedni. Plus, ciekawa rzecz, tutaj mamy taką śrubkę, która tak naprawdę, gdy go zamontujemy do drzwi, pozwala nam na większe zabezpieczenie tego dzwonka, jakby go przykręcamy i nie jest go tak łatwo po prostu ściągnąć, tak jak pierwszą generację. Więc jeżeli chodzi o konstrukcję, wygląd, no to zdecydowanie tutaj same plusy, jeśli chodzi o to, co nam oferuje Xiaomi. Do czego służy taki dzwonek? To jest mój drugi dzwonek od Xiaomi, który u siebie montowałem, który u siebie testowałem. Jeżeli macie dom, lepiej. Jeżeli macie mieszkanie w bloku, gorzej. Jeżeli macie mieszkanie w bloku i wrednego sąsiada, najgorzej. No ale sprowadza się do tego, że gdy ktoś do nas przychodzi i dzwoni na ten dzwoneczek, to w tym momencie rozlega się informacja w aplikacji Xiaomi Home, że ktoś do nas dzwoni i mamy połączenie dwukierunkowe, czyli możemy z tą osobą porozmawiać, możemy coś jej przekazać, słyszymy, co ona mówi, mamy wszystko w HD, czyli widzimy dosyć dobrze to, co kamera widzi. Mamy także sporo więcej opcji, bo Xiaomi ma również wykrywanie ruchu, więc jeżeli kamera wykryje ruch, to też w zależności od tego, jak długi był ten ruch, czy ktoś stoi przed naszą kamerą, czy tylko przeszedł, to sobie możemy ustawić. To na wtedy też zacznie nagrywać. Ustawiamy w aplikacji także to, jak długo ma nagrywać. Mamy też rozpoznawanie twarzy, które w pierwszej generacji działało całkiem dobrze, bo wszystkie twarze była w stanie na bazie iluś pierwszych potem już dopasowywać, kto dokładnie przyszedł. Mogliśmy zaznaczyć, czy to jest kurier, czy to jest ktoś z rodziny. A teraz trochę o rzeczywistości. Po pierwsze, oficjalnie według prawa nie możemy nagrywać takimi urządzeniami za bardzo, na pewno nie w bloku, no bo musielibyśmy mieć zgodę każdej osoby, która jest nagrywana. Szczególnie jeżeli chodzi o te funkcje ruchu, ale tu jest prościej, bo kamerka nie daje nam dostępu do naszych nagrań. To jest prawdopodobnie związane z tym, że to jest model na rynek chiński. Musimy mieć dostęp do chmury chińskiej. Wykupiłem sobie dostęp do chmury chińskiej, klikając OK, prawdopodobnie w regulaminie, w którym pisało, że wszystkie dane wysyłam do Xiaomi, gdzieś do Chin, więc testowałem ją, wiecie, w zamkniętym pomieszczeniu, żeby zbyt dużo nie widziała. Mimo wszystko nie miałem dostępu do tych nagrań, więc nie dość, że prawdopodobnie poszły na serwery chińskie, to jeszcze bezczelnie mi nie dali dostępu do moich nagrań, żebym mógł ich używać. Na początku były bardzo duże opóźnienia, potem no, tych opóźnień już nie było, bo nie było tych filmów. Więc w pierwszej w kolejności Paweł testował tą kamerkę, po czym ja ją wziąłem, bo stwierdziłem, że no przecież pierwsza generacja nie miała tego problemu. No ale niestety druga generacja ma. Przez co, no, oprócz tego, że to jest bardzo fajny dzwonek i dosyć tani dzwonek, no to funkcji kamery jakoś wybitnie nie ma. Jeszcze Wam tylko pokażę tutaj od tyłu, jak wygląda jej montaż. Więc ona działa na baterię AA, takie specjalne szare baterie Xiaomi od AA, nie HA, nie Home Assistant. A tutaj mamy taką specjalną śrubkę, którą sobie dokręcamy, żeby ta kamera mocno trzymała się na drzwiach.
Aplikacją do sterowania dzwonkiem, przy okazji nie wspominałem, ale to jest Mi Doorbell 2 Lite, tak, wersja Lite, jest Michą. Jak się możecie domyśleć, region Chiny. Pierwsze, co nam się rzuca na oczy, no to jest takie piękne Why is there no video in the list, które zbyt często ostatnio widziałem przy tej recenzji. No i tutaj jakby jest ileś informacji, które mogą nam pomóc przy naprawieniu tego błędu. Ja osobiście niestety nie byłem sobie w stanie z tym poradzić i tak jak czytałem różnego rodzaju fora, to raczej jest to normalne zachowanie, że po prostu w naszym regionie to nie działa. No ale gdybyśmy na przykład kliknęli przycisk, to w tym momencie powinien się pojawić push oraz pozwalający na to, żebyśmy mogli mieć rozmowę dwukierunkową. Mamy tutaj, o widzicie, nawet zadziałało i wyskoczyło, że someone visited the doorbell. Proszę. Aczkolwiek no niestety wideo dalej nie ma. Mamy Face Management, ale żeby to zrobić, musimy wykupić usługę chmury obliczeniowej. Już raz ją kupiłem, testowałem, niestety, ale no bez zdjęć to za dużo mi to nie dało. Oprócz tego, że dostałem pierwszy raz rachunek do App Store bez jakichkolwiek znaków łacińskich, tylko same znaczki. U góry możemy sobie ustawić, w jakie dni tutaj chcemy przejrzeć nasze nagrania, no ale nagrań, więc za dużo sobie nie porobimy. No i jakie eventy, czyli czy ktoś stał przed drzwiami, czy ktoś przeszedł, czy ktoś przycisnął przycisk. Co jak widzicie, nawet to, że ja przycisnąłem, to nie zostało odnotowane. Gdy wejdziemy sobie do ustawień, no to mamy już tego całkiem sporo. Możemy sobie ustawić dzwonki, ich głośność, to czy kamera ma widzieć w nocy, bo ma Night Vision i ten ER całkiem fajnie działa. Mamy opcję Motion Detection, czyli czy w konkretnych godzinach ma wychwytywać ruch, czy przez 24 godziny. Mamy opcje związane z oszczędzaniem baterii, czyli jeżeli chcemy nagrywać w interwałach, albo jaka jest maksymalna długość nagrania. Mamy opcje związane z notyfikacjami, czyli kiedy ma nam wysłać informacje, pusha po prostu. Mamy My Cloud Service, wykupiłem go, chyba kosztował jakoś 5 zł w tej najtańszej wersji. Tutaj jest nawet po angielsku, więc całkiem w porządku. Tak, miałem ten 7-day overwriting storage plan za 8 jenów chyba. Muszę sprawdzić, jaka tam jest waluta, ale wydaje mi się, że jeny. Potem mamy Local Album, gdzie powinniśmy sobie móc zobaczyć jakiekolwiek zdjęcia, no ale akurat ich nie mamy. No już podstawowe informacje, jeżeli chodzi o apkę, czyli no gdyby to działało, to by działało fajnie. To jest chyba takie podsumowanie, bo tych opcji jest całkiem dużo. Czy mogę polecić tą kamerę? No jeżeli oglądaliście ten filmik, to wiecie, że nie. No po prostu jeżeli jesteście w Europie i chcecie mieć dzwonek, który wydaje taki dzwonek, to ma jedyną funkcję, no bo te wszystkie funkcje kamery po prostu nie działają, plus sam fakt, że trzeba wykupywać chmurę obliczeniową gdzieś w Chinach, na serwerach gdzieś w Chinach, które nie masz pojęcia, co będą robili z Twoimi nagraniami, albo masz pewność, że będą coś robili z Twoimi nagraniami, to nie jest najrozsądniejsze rozwiązanie. Dlatego moim zdaniem no po prostu to nie jest sprzęt na nasz rynek, chyba że akurat mieszkacie w Chinach. To możecie mi dać znać, czy w Chinach to działa tak, jak działać powinno. No a dla całej reszty, no niestety, nie dzisiaj. Mi Doorbell 2 Lite nie jest produktem, który mogę Wam polecić i nie rekomenduję jego zakupu. Mam nadzieję, że rozwiałem Wasze ewentualne wątpliwości, a jeżeli już kupiliście na AliExpressie, chcieliście się tylko potwierdzić, że to był dobry wybór, no to macie taki dzwoneczek, który tyle robi. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. No i oczywiście wbijajcie na nasze pozostałe kanały. Pozostałe filmy. Mamy jeden kanał. No i lajkujcie, subskrybujcie i wszystko, co jest z tym związane. Dzięki, do zobaczenia.